W dzisiejszym odcinku kryptoogłoszeń wspomnimy o podsumowaniu SUI Testnet Wave 1, poinformujemy o współpracy Shido z Apollo X oraz poruszymy wątek wykorzystania wsparcia IPFS oraz Filecoin przez Numbers Protocol. Witam Was serdecznie na kanale Kryptoogłoszeń, przed nami kolejna dawka informacji. Jeżeli materiał uznacie za wartościowy, zachęcam do lajka, subskrypcji, komentarza. Ja tylko jeszcze przypomnę, że nie znajdziecie tutaj porad inwestycyjnych, bo takie należy udać się do specjalisty. My tylko wyrażamy nasze subiektywne zdanie, tak więc nie przedłużając, zaczynajmy. KuCoin zaprasza do dołączenia do rozmowy, w której została poruszona działalność Riftchain, mająca wpływ na tworzenie nowych projektów przez deweloperów. Wspomniana rozmowa rozpocznie się jutro o godzinie 13 czasu polskiego. KuCoin dodatkowo informuje o starcie konkursu, w którym do wygrania jest $500 w tokenach RIF. Aby stać się jednym z 10 zwycięzców, wystarczy obserwować profile giełdy KuCoin oraz Riftchain na Twitterze, podać dalej tweeta i oznaczyć 2 znajomych oraz dołączyć do grupy Riftchain na Telegramie. Podsumowanie SUI Testnet Wave 1 jest już dostępne. W udostępnionym podsumowaniu SUI informuje o osiągnięciu swojego celu, którym było ćwiczenie zdecentralizowanej koordynacji i reagowania na incydenty w rozproszonej sieci SUI z niezależnymi walidatorami i operatorami węzłów. Bitkip nawiązało partnerstwo z CoinTool. CoinTool to zestaw kryptonarzędzi online. Użytkownicy Bitkip już teraz mogą używać zestawu CoinTool w Bitkip Wallet. Bitkip informuje, że ich wysiłki na rzecz ochrony aktywów użytkowników nigdy się nie skończą. Bitkip ukończył audyt bezpieczeństwa Swap Protocol V2 oraz udostępnił publicznie kod podstawowy. Zostało również uruchomione rozwiązanie Bitkip Secure Asset Fund z kapitałem początkowym w wysokości $1 miliona. Axela dołącza do Kava jako partner mający pomóc w działalności multichain oraz wesprzeć funkcjonowania i tworzenie mostów Kava. Coinbase Japan oferuje wsparcie handlowe do tokenów XTZ, czyli dla natywnych tokenów blockchaina Tezos. Uruchomienie wsparcia pozwoli każdemu łatwo handlować tokenami XTZ za pomocą komputera lub urządzenia mobilnego. Shido oficjalnie współpracuje z Apollo X. Shido jest dumny z możliwości współpracy z jednym z top 10 DEX. To strategiczne partnerstwo umożliwia Shido dostęp do głębokiej płynności i infrastruktury przydatnej dla platformy Perpetuals. Czyelnik Proof of Reserve umożliwił Cash.Gold zapewnienie swoim użytkownikom przejrzystości w zakresie wsparcia tokenizowanego złotego produktu. Studium przypadku zostało szerzej opisane w artykule załączonym do tweeta. Infinity Drive, czyli platforma wyścigowa multichain NFT, wprowadza na rynek oficjalnie licencjonowaną kolekcję Aston Martin na sieci Polygon. Dzięki 3 kultowym modelom renomowanego brytyjskiego producenta samochodów, ta ekskluzywna kolekcja będzie w pełni grywalna w grze. Już teraz użytkownicy Ledger mogą sparować swoje urządzenia z Omni, aby zmaksymalizować bezpieczeństwo i zapewnić ochronę posiadanych tokenów Ape oraz wszelkich tokenów NFT. Lisk buduje interoperacyjny łańcuch bloków. Sisu Network jednoczy pofragmentowany świat blockchain za pomocą mostów międzyłańcuchowych. Teraz Lisk i Sisu łączą siły, aby łączyć łańcuchy i ludzi. Miesięczny newsletter projektu Zilliqa jest pełen nowości oraz innowacji. Dowiemy się, że Xcard został notowany na Bitfinex. Otrzymamy informację, że Zdive zbliża się do premiery Neobank. Dodatkowo został poruszony wątek The Soulless Citadel, czyli pierwszej gry War for Zillarnia. Link do newslettera został dodany do tweeta. Altmi ogłasza nawiązanie partnerstwa z popularną grą Tezotopia. Partnerstwo ma na celu zintegrowanie rozwiązań Altmi SSI z tą platformą. Gracze mogą teraz używać uniwersalnego portfela Altmi do zarządzania swoimi zasobami cyfrowymi i danymi uwierzytelniającymi SSI w grze. Dzięki silnemu wsparciu technicznemu IPFS oraz Filecoin, każdy zasób w Numbers Mainnet ma unikalny identyfikator. Korzystając z Numbers ID, a także IPFS Seed, wszystkie metadane, dzienniki zmian zasobów i licencje są przechowywane w łańcuchu, aby zapewnić integralność zasobów cyfrowych. BBA Community to globalna inicjatywa skupiająca się na zapewnieniu zasobów i wsparcia najwyższego poziomu blockchain. BBA Community zostało partnerem dystrybucyjnym Chainlink Labs. Więcej o sposobie, w jaki Borderless Blockchain Alliance napędza adopcję Web3 poprzez korzystanie z usług Chainlink, przeczytacie w artykule załączonym do tweeta. SUI nawiązuje partnerstwo z Mido. Mido to zdecentralizowany launchpad, który pomoże w uruchomieniu projektów kryptograficznych najwyższego poziomu na sieci SUI. Chiński sąd w mieście Hangzhou orzekł, że kolekcje NFT są wirtualną własnością, która powinna być chroniona przez chińskie prawo. Specjalistyczny sąd internetowy udostępniony 5 grudnia przez blogera kryptograficznego Wu Blockchain ujawnia korzystne podejście chińskiego rządu do NFT. Przypomnijmy, że Chiny zdelegalizowały kryptowaluty w 2021 roku, pozostawiając jednak tokeny NFT w szarej strefie. Artykuł mówi, że niewymienne tokeny mają przedmiotowe cechy praw własności, takie jak wartość, rzadkość, możliwość kontroli i zbywalność. Takie aktywa należą do wirtualnej własności sieciowej, która powinna być chroniona przez prawo naszego kraju. Sąd zdecydował, że konieczne jest potwierdzenie atrybutów prawnych kolekcji cyfrowej NFT i przyznał, że chińskie przepisy obecnie nie określają jasno atrybutów prawnych
wirtualnych kolekcji cyfrowych. Sąd wydał decyzję w sprawie, w której użytkownik marketplace'u pozwał firmę za odmowę sfinalizowania sprzedaży NFT. Niedawno byliśmy świadkami ciekawej decyzji Wysokiego Sądu Ludowego w Szanghaju. Wydał on dokument, według którego Bitcoin podobnie podlega przepisom i regulacjom dotyczącym praw własności, pomimo krajowego zakazu kryptowalut. Wprowadzając wspomniany zakaz, Chiny pracowały nad oddzieleniem NFT od reszty branży. Rząd jest jednak nadal czujny, aby upewnić się, że jego ludność nie poddaje się spekulacji NFT. Chiny nie są jurysdykcją, w której NFT podlegają prawu własności. Pojawiły się pogłoski na temat tego, że Elon Musk niedługo może wyemitować własną kryptowalutę. Ma się ona nazywać Twitter Coin. 5 grudnia blogerka Jane Manchum-Wong opublikowała zrzut ekranu przedstawiający rzekome logo nowego coina. Jednak po chwili opublikowania jej tweet został zmieniony jako prywatny. Mimo to użytkownicy platformy zdążyli zrobić zrzut ekranu opublikowanej grafiki. Powyższe sugeruje, że Elon Musk opracował już logo przygotowanej monety. Co więcej, blogerka w innym tweetie dała bezpośrednio do zrozumienia, że firma kierowana przez Muska prawdopodobnie wdroży w przyszłości system kryptowalutowych napiwków oraz płatności w cyfrowych aktywach. Użytkownik Nima Ovi zamieścił również screen roboczego modelu, który skupia się na monetyzacji na Twitterze. Może w nim dostrzec, w jaki sposób Twitter Coin ma być wykorzystywany do napiwków. Wśród społeczności kryptowalut pojawiły się momentalnie dyskusje na temat tego, jak ujawnione informacje mogą wpłynąć na Dogecoina, a także na Bitcoina. Wyciek API może wskazywać, że Musk nie koncentruje się tylko na jednej kryptowalucie, ale na wielu. Dogecoin i Bitcoin mogłyby być zatem uzupełnieniem Twitter Coin. W ten sposób cała branża cyfrowych aktywów na pewno skorzystałaby na integracji kryptowalutowego portfela z Twitterem. Warto wspomnieć, że 27 listopada Elon Musk poinformował o swoich planach zintegrowania płatności cyfrowych z czymś, co określił mianem Twittera 2.0. Chociaż Musk w swoim tweetie nie wspomniał o jego ulubionym memcoinie, to cena Dogecoina gwałtownie wzrosła. Społeczność widocznie przyjęła za pewnik, że Dogecoin stanowi część kryptowalutowych planów Muska odnośnie Twittera. Co więcej, pogłoski o planach cyfrowego portfela połączonego z gigantem social mediów pojawiły się już w październiku. Bowiem już wtedy Wong spekulowała w opublikowanym w dniu 27 października tweetie, że firma rozpoczęła już pracę nad prototypem portfela. Izrael zastanawia się, jakie podejście zastosować względem rynku krypto. Ministerstwo Finansów tego kraju wydało bowiem niedawno szereg zleceń dotyczących regulacji rynku kryptowalut i aktywów cyfrowych. We wniosku wezwano m.in. do uchwalenia przepisów, które przeniosłyby nadzór nad niektórymi wirtualnymi asetami na Bank of Israel. Inne zalecenia z raportu wskazywały m.in. na potrzebę powołania komisji do międzyresortowego badania regulacji dotyczących zdecentralizowanych organizacji autonomicznych. Rzeczywiście ten obszar Web3 stale zyskuje na popularności, nic więc dziwnego, że organy administracyjne są nim zainteresowane. W ostatnim czasie głosy z Izraela na temat branży krypto popłynęły również z państwowych organów podatkowych. Według ich doniesień pobrane podatki w latach 2019-2022 mogłyby wynieść nawet kilka miliardów szekli. Wydaje się, że to właśnie potencjalne wpływy budżetowe determinują aktualnie państwa z całego świata do zainteresowania się branżą krypto. Nawet jeśli tak jest, to finalnie i tak najważniejsze jest to, aby wyszło to na dobre inwestorom, którym najbardziej zależy na anonimowości i bezpieczeństwie środków. Horizon Labs uruchamia okres wstępnego stakingu APE na apestake.io. Użytkownicy będą mogli gromadzić nagrody za staking od 12 grudnia. W ciągu pierwszych 12 godzin kontrakt stakingowy ma ponad $16 milionów w łącznej wartości zablokowanej według Etherscan. Istnieją 4 pule stakingowe, które umożliwiają staking ApeCoin. Pula ApeCoin jest przeznaczona dla posiadaczy Ape, którzy nie posiadają NFT. Całkowita alokacja stakingowa dla tej puli wynosi 30 milionów Ape. Pula Bot Ape przeznaczona jest dla posiadaczy NFT Bot Ape Yacht Club. Pozwala ona na stakowanie 10 094 Ape za każdy posiadany Bot Ape Yacht Club NFT. Pula Mutant Ape Yacht Club pozwala posiadaczom NFT na stakowanie 2042 Ape za każdy Mutant Ape Yacht Club. Istnieje również pula Bot Ape Kennel Club dla posiadaczy Bot Ape Kennel Club NFT. Muszą oni jednak sparować Bot Ape Yacht Club lub Mutant Ape Yacht Club z ich Bot Ape Kennel Club NFT, aby uzyskać korzyści z stakingu. Użytkownicy ze Stanów Zjednoczonych, Korei Północnej, Syrii, Iranu, Kuby, Rosji, Krymu, Doniecka i Ługańska mają zablokowany dostęp do stakingu. Według komunikatu kraje te mają geoblokadę ze względu na kwestie regulacyjne. Społeczność szczególnie krytycznie odniosła się do decyzji o geoblokowaniu USA. Cena Ape zastała od połowy listopada w oczekiwaniu na rozpoczęcie stakingu ApeCoin. To tyle z informacji, które dla Was dzisiaj przygotowaliśmy. Jeżeli materiał uznacie za wartościowy, zachęcamy do lajka, subskrypcji, komentarza. Dziękuję Wam za uwagę i życzę miłego dnia bądź wieczoru. Cześć!